Serdecznie witam na moim kanale, nazywam się Adam i dzisiaj film wyjątkowo nie o dronach, ani nie o elektronice, a o hotelu Riu Paradise, który znajduje się w Słonecznym Brzegu w Bułgarii, gdzie byłem na przełomie czerwca-lipca bieżącego roku, czyli 2022. Film o tym, czy warto wybrać ten hotel jako hotel rodzinny, plusy i minusy również pokoi. Na początek wspomnę, że wylot miałem z Katowic-Pyrzowic. Na płycie lotniska niestety przez strajki godzinę czekaliśmy w kolejce, bo musieliśmy przepuścić spóźnione samoloty. Sam lot trwał godzinkę 50, a z lotniska w Bułgarii do hotelu jechaliśmy autobusem około 45 minut. Droga powrotna trochę dłużej, ponad godzinę, bo wszystko zależy od tego, w ilu hotelach po drodze będziemy się zatrzymywali. Sam hotel jest duży, przestronny, ma wiele barów, wiele basenów, typowo rodzinny hotel 4-gwiazdkowy z plażą tuż przy hotelu. Obok stoi Riu Palace 5-gwiazdkowy, który jest przeznaczony dla gości 18+. W Bułgarii mamy dość pewną pogodę, ciepłą 28-30 stopni, chociaż na 2 tygodnie zdarzyły się nam 2 dni deszczowe, ale nie były to dni pełnego deszczu, tylko przelotne opady. Bardziej stabilna pogoda niż w Polsce. Pokoje są przestronne i co do zasady czyste, chociaż jak na 4-gwiazdkowy hotel trochę licho wyposażone, bo nie mamy tam żadnego czajniczka do robienia herbaty, nie mamy żelazka, a od 4 gwiazdek już powinno być, sejf jest dodatkowy płatny, kod w recepcji, nie mamy go na kartce przy sejfie. Gniazdka standardowe i w każdym tak naprawdę pokoju po parę gniazdek, więc nie trzeba brać żadnych trudników, nawet jeżeli macie dużo elektroniki tak jak ja. Szafy jak widzimy dosyć puste. Jeżeli chodzi o wodę, to dostajemy jedną butelkę w pokoju niegazowanej, a następnie musimy pobierać wodę sobie w recepcji, tylko niegazowaną. Jeżeli chcemy gazowaną, to musimy mieć swoje butelki i napełniać w barach wodą gazowaną. Pokój miałem z dopłatą z widokiem na morze, ale niestety przez wysokie drzewa morza nie było widać. Praktycznie widok zasłonięty drzewami. Jak wspomniałem, pokoje co do zasady czyste, bo czasami niestety pani sprzątaczka bardzo źle sprzątała pokój, nie zbierała szklanek brudnych czy też pustych kubków plastikowych, nawet tych wygniecionych. Musiałem zainterweniować i wtedy już był na bieżąco pokój odpowiednio sprzątany, natomiast trzeba było stanowczo interweniować w recepcji, bo większe napiwki po 2 euro codziennie nic nie dawały. Jako zdecydowany minus to fakt, że karty, które otwierają pokoje, są wsuwane i bardzo często uszkadzają się. Idziemy, spieszymy się po basenie, na przykład z dzieckiem do toalety, okazuje się, że niestety karta nie działa. Idziemy do recepcji ją wymienić i oczywiście recepcjonista twierdzi, że pewnie mieliśmy tą kartę blisko telefonu. Nie dajcie się na to nabrać, stanowczo domagajcie się wyczyszczenia czytnika, bądź też przeprogramowania go, bo tylko to pomaga, żeby te drzwi normalnie się otworzyły. Długie korytarze, czyli przechodzimy naprawdę bardzo długi odcinek od recepcji do naszego pokoju, w moim przypadku 3. piętro i jeszcze około 400 metrów tak naprawdę do samego pokoju. Idziemy wieczorem zmęczeni, a okazuje się, że karta nie działa. Dlatego oto stanowczo walczcie na recepcji, żeby wam przeprogramowali czytnik albo go wyczyścili, bo inaczej znowu nie będzie działał, a tak będziecie mieli spokój przynajmniej na 3 dni. I to jest jeden z najpoważniejszych minusów. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15, a kończy o godzinie 11. Jeżeli macie wylot tak jak ja, że dopiero autokar o 22 nas odbiera z hotelu, możecie sobie przedłużyć dobę do 22. Dopłata wtedy wynosi 110 czy 120 lewów. Lew jest teraz bardzo drogi, od 2,60 do 2,90 przelicznik musicie sobie policzyć, więc troszeczkę kosztuje, ale nie musicie robić sobie tej dopłaty pokoju, bo z all możecie korzystać do samego końca, więc macie też jeszcze pomieszczenie na walizki, macie prysznice osobne, więc nie musicie z tej dopłaty w ogóle korzystać. W holu i w większości pokojach internet działa poprawnie, przy basenach w zależności w jakim miejscu jesteśmy. Telewizji polskiej nie ma polskich kanałów, ale są różne inne, niestety więcej zazwyczaj jest rosyjskich, tak jak podobnie tam jest dużo obsługi Rosjan. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jest duży plus, bo naprawdę jest bardzo duży wybór. Teraz widzimy główną restaurację, która jest w części hotelowej i tam najczęściej jadaliśmy śniadania, bo były naprawdę super i naleśniczki z nutellą dla dzieci, czy też gofry lub ponczusie i dla dorosłych, bardzo dobre kiełbasy, jajka sadzone, naprawdę jedzenie jako śniadania super, natomiast obiady jadaliśmy zazwyczaj
w restauracji przy basenie, bo tam były lepszy i większy wybór, łącznie z pizzami, hot dogami, hamburgerami i tego typu jedzeniem niezdrowym. W tej głównej restauracji śniadania są tylko do godziny 10, natomiast przy tej basenowej do godziny 11, a potem od 12 już jest obiad właśnie przy tej basenowej do godziny 15, a tu w tej restauracji głównej do 14:30. Natomiast nie martwcie się tym, bo zawsze znajdziecie jakieś hot dogi, jakieś hamburgery, zawsze coś zjecie i bardzo fajna restauracja jest przy samej plaży. Warto z niej skorzystać, fajny ma widok, również jest darmowa dla gości hotelowych. Nie ma tam mocnych alkoholi, ale piwo, wino i oczywiście jedzenie, Coca-Colę, wszystko tam dostaniecie gratis przy samej plaży, która jest naprawdę fajna. Piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza, a może cieplejsze niż woda w basenach. Jeżeli planujecie jakieś kolacje tematyczne, to zapiszcie się już znacznie wcześniej, bo może się okazać, że nie będzie miejsca. Fajna jest azjatycka i włoska. Włoska jest właśnie tam przy basenach, gra muzyka na żywo. Azjatycka wiadomo, różne sushi i tego typu jedzenie. W okolicy recepcji znajdziecie również sklepik, dosyć dobrze wyposażony również w papierosy i headsy, a także obok kantor, mniej więcej podobna wymiana jak na mieście. Nie wierzcie do końca w to, co wam powie rezydent z TUI na spotkaniu, ponieważ czasami wprowadza w błąd, na przykład mówiąc, że plażą hotelową nie dojdziemy do całej głównej promenady tego miasta. Spokojnie dojdziemy, bardzo fajna ścieżka, polecam tego typu wyprawy również wieczorami. Tam też kupicie wycieczki znacznie taniej niż oferowane przez rezydenta TUI. Dla przykładu, rejs po morzu, gdzie rzekomo mamy zobaczyć delfiny, ale raczej o tej porze roku nie zobaczymy. W TUI kosztuje 70 € od osoby, 6-godzinna wycieczka z pełnym wyżywieniem, natomiast od dziecka 36 €, natomiast na mieście kupimy ją o 10 € taniej. Ta sama dosłownie wycieczka, bez polskiego tłumacza, bo jedziemy autokarem dwupiętrowym sprzed hotelu i to jest dosłownie ta sama wycieczka, więc warto sobie na mieście kupić tą ofertę niż przepłacać u rezydenta, skoro będzie to dosłownie ta sama wycieczka. Baseny bardzo fajne, z brodzikami również dla dzieci, chociaż woda w tych basenach mogłaby być troszkę cieplejsza, bo naprawdę jest zimna. W morzu znacznie cieplejsza, ale jeżeli są upały, to ta zimna woda nie przeszkadza, bo po 2 minutach już czujemy się fajnie. Tu teraz widzimy miejsce, gdzie pobieramy ręczniki. Przy meldowaniu dostajemy kartę, który wymieniamy właśnie na ręczniki i wieczorem możemy je zwrócić lub, tak jak to robią niektórzy Polacy, biorą na balkon, suszą, po to, żeby o 6 rano blokować już sobie leżaki, co uważam jako lekką głupotę, dlatego że tam jest tak wiele leżaków, tak wiele basenów, że zawsze znajdziemy sobie fajne, wolne miejsce. Teraz widzimy właśnie te restauracje przybasenowe, gdzie możemy naprawdę zjeść fajne jedzenie, a wieczorami jest tam właśnie tematyczna włoska kolacja. Restauracji i barów jest tak wiele, że praktycznie nie ma kolejek. Oczywiście zdarzy się, że tam 2-3 minuty poczekamy na drinka przy basenie lub wieczorem przy animacjach, natomiast są to krótkie korki, więc nie ma co obawy. Drinki dobre, zdarzają się oczywiście niemili barmani, rzadko, ale zdarzy się jakiś rosyjskojęzyczny, który nie rozumie po angielsku, a potem jeszcze odburkuje coś tam, bo twierdzi, że to my coś tam źle mówimy, a po prostu tego nie rozumie, co do niego mówimy i trzeba mu w tłumaczu po rosyjsku napisać. Jeszcze raz powtórzę, że w mojej ocenie jedzenie i picie naprawdę duży plus. Lody dla dzieci są dostępne praktycznie od rana do wieczora. Animacje mamy od poniedziałku do soboty, w niedzielę, dzień wolny, nie ma żadnych animacji. Natomiast tak, od poniedziałku do soboty są animacje i przy basenach, różne gry organizowane, nawet w piłkę w wodzie, a wieczorami od godziny 18:30 dla dzieci animacje półgodzinne, a potem dla dorosłych jest taka przerwa półgodzinna i animacje dla dorosłych 45 minut prowadzone głównie przez tych animatorów, które w dzień zabawiają ludzi i dzieci. Teraz widzimy basen kryty, bo również jest tam basen kryty, praktycznie cały czas otwarty. Tam jest troszeczkę cieplejsza woda, warto czasami z dziećmi iść tam popływać, jest tam płyciej. Po lewej stronie mamy siłownię, małą siłownię, ale jest, natomiast szkoda, że otwierana dopiero od godziny 9 rano. Osoby aktywne chcieliby rano poćwiczyć, potem na śniadanie i baseny. Niestety dopiero od 9 rano ta siłownia jest czynna, za nią znajduje się właśnie
kosmetyczka, fryzjer, jak również lekarz, do którego możemy się udać, jeżeli coś by się działo. Pamiętajmy, że to jest hotel, który ma obsługę 24 godziny na dobę. Jest tam właśnie do godziny 11 czy 12 właśnie ten bar, który teraz widzimy na prosto, obsługiwany z alkoholami i oczywiście kawą, herbatą czy też wodą, kolą, fantą. Natomiast potem jest bar do 4 rano, tak zwany karaoke. Czasami są tam zabawy karaoke, czy też dyskoteki, natomiast jest on do dyspozycji gości. No i potem oczywiście mamy bar przy recepcji, gdzie też możemy zamówić sobie alkohol praktycznie całą dobę. Co do kawy, niestety kawę latte, które my często z żoną pijemy, bardzo słabe, mają złej jakości w mojej ocenie to same te ziarna kawy, no i mleka mało dają, tak? Także trzeba ich pilnować, jak przygotowują tą kawę latte. A teraz widzicie główny właśnie jakby amfiteatr, w którym są animacje wieczorne, zwłaszcza dla dorosłych, tam są przygotowywane. Jest ping-pong do dyspozycji bezpłatnie, także naprawdę jest co tam robić. Fajny, duży, przestronny hotel, w którym jestem już drugi raz, bo pierwszym razem byłem 5 lat temu i było bardzo podobnie. Tu widzimy właśnie ten bar karaoke, a obok są restauracje tematyczne, z których warto skorzystać. Hotel ma bardzo fajną lokalizację, około 20 km od lotniska, bardzo blisko do centrum, także nawet na piechotkę to jest w granicach 5-10 minut, w zależności jakim krokiem pójdziemy. Lokalizacja naprawdę fajna, plaże piaszczyste bardzo fajne, te nasze prywatne plaże hotelowe są dosyć rozciągłe, dużo leżaczków, także nie trzeba z rana od razu rezerwować. Blisko bar z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, poza tymi wysokoprocentowymi. To jest właśnie bar przy recepcji, który teraz widzicie. Bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie posiedzieć i trochę odetchnąć od słońca, jak również na zewnętrznym balkonie również przyjemnie się siedzi także wieczorami. W hotelu 60%, około 60-70% to Polacy, a pomimo to nie ma polskiego języka. Jest na różnych kartach, informacjach, przywitaniach język oczywiście angielski, bułgarski, niemiecki i rosyjski, a Polska niestety nadal jest ignorowana, pomimo że jest to największy ich klient. Gdyby nie te blokujące się drzwi, czyli niedziałające karty, gdyby nie pan z recepcji taki wysoki, który praktycznie jest zawsze, który jest troszeczkę niemiły do klientów, ma taki ignorancki styl bycia oraz nie do końca dobra obsługa pokoi, to znaczy się sprzątaczki nie zawsze się starają, zależy na kogo trafimy, ale czasami naprawdę jakość ich sprzątania jest dosyć słaba, to dałbym temu hotelowi 10 na 10. Tak, ogólnie mogę go ocenić na 7 punktów na 10, przy czym ogólnie bardzo polecam, bo stosunek ceny do jakości jest naprawdę dobry. Lot krótki i hotel dobrze położony. Teraz widzicie właśnie te korytarze długie. W moim przypadku naprawdę 400-500 metrów. Nie pokażę tu całego korytarza, bo nie jest to główny temat tego filmu. Chyba nie wspomniałem o tym, że są też bawialnie na terenie hotelu, gdzie można zostawić dzieci pod opieką. Przy czym nie ma tam osób mówiących w języku polskim. Są po ukraińsku, ale w języku polskim nie ma. Czynne są pomiędzy godziną bodajże 10 a 12, a potem pomiędzy godziną 15 a 17. W pozostałych godzinach animatorzy zajmują się zabawianiem ogólnie gości. Jeśli chodzi o wycieczki, to polecam właśnie rejs statkiem po Morzu Czarnym, polecam samochodową wycieczkę, wynajęcie sobie samochodu i jechać sobie zobaczyć Złote Piaski, czyli drugą słynną miejscowość w Bułgarii. Oczywiście delfinarium. Delfinarium nie jest takie fajne jak choćby na Teneryfie, ale jest fajny pokaz tych delfinów, więc też warto się tam wybrać. No i oczywiście będąc właśnie w Słonecznym Brzegu mamy bardzo blisko do Starego Miasta, które jest naprawdę przepiękne i warto tam jechać i w dzień i w nocy. Urocze uliczki i naprawdę warto tam jechać, nawet zwykłym autobusem sprzed hotelu lub taksówką, gdzie zapłacimy taksówką około 30 lewów. Nie korzystajcie z taksówki hotelowej, bo jest około 50% droższa. Waluta bułgarska jest dość droga i stąd też te ceny nie są takie niskie, jakby się wydawało. To już nie jest ta sama Bułgaria, co była 5 lat temu. Wypożyczenie zwykłego małego samochodu dla 4 osób to jest koszt od 40 euro plus fotelik. Wypłaciliśmy za cabrio Peugeota 60 euro za dobę i oczywiście $200 kaucji. Teraz widzicie po lewej stronie zamek, podobno najnowszy zamek w Unii Europejskiej i warto jechać do niego zobaczyć sobie. Ta wejściówka nie jest taka droga, natomiast na miejscu każda dodatkowa atrakcja jest już płatna. Nie są to wysokie ceny, ale jednak.
My pojechaliśmy tam samochodem, godzinkę drogi, naprawdę warto sobie zwiedzić, zwłaszcza jak mamy drona, możemy sobie ponagrywać. Po prawej stronie widzicie ceny sklepowe. Naprawdę te ceny są znacznie wyższe niż w Polsce. Przeliczcie sobie, że jeden lew kosztuje tak naprawdę od 2,50 do 2,90 w zależności gdzie go wymienicie. Warto euro wymieniać na ich walutę, bądź z karty wybierać sobie pieniążki, bądź też płacić kartą, przy czym w wielu miejscach nie zapłacicie kartą. Nawet w aptece nie szło płacić kartą, bo tłumaczyła pani, że ma uszkodzony terminal, a tak naprawdę chyba chcą ominąć podatek. W Lidlu, gdzie byliśmy w markecie, ceny są droższe od polskich cenów około 15%. Natomiast w tych marketach ich Aldo ceny są znacznie droższe. Ich drogi są gorsze niż w Polsce, a kierowcy jeżdżą dość chaotycznie. Parkują czasami gdzie chcą, natomiast jechało się bardzo intuicyjnie. Nie było najmniejszego problemu, obawiałem się tej drogi, ale bezproblemowo. Przy czym policja czasami pilnuje fotelików, a wypożyczalnie najczęściej bez fotelików wypożyczają samochody. Dlatego warto dopłacić 10 tych ich lewów na fotelik dla dziecka, żeby potem nie mieć mandatu wymuszonego. My wybraliśmy Bułgarię z uwagi na fakt, że teraz przez te protesty, różne strajki, niestety Hiszpania, Grecja jest zawsze jakimś ryzykiem, że nie wylecimy w ogóle na wakacje. A Bułgaria blisko, pogoda również stała, no i oferty troszeczkę tańsze niż te Hiszpanie czy Grecję. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony i rodzinom z dziećmi polecam jak najbardziej ten hotel z uwagi na większość plusów niż minusów. Te czasami niedziałające zamki, ta źle sprzątająca sprzątaczka, da się przeżyć, plusów jest więcej naprawdę i rodzinom z dziećmi polecam ten hotel. Mam nadzieję, że film Wam odpowiadał i proszę o łapkę w górę, a przede wszystkim o subskrypcję, dzięki czemu ten film dotrze do większej ilości osób. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzach, z przyjemnością Wam odpowiem, a tymczasem dziękuję za uwagę, cześć!